dzisiaj jestem punktualnie i czekam na Was, bo zaraz zobaczymy. Poczekam chwilę i zaraz powiem, co dzisiaj jest za zapach. A do wszystkich, którzy... Cześć, no witam Was. Cześć Mirelko, cześć Olena, cześć Monia. O, już chcesz? O, nie mogę. Monia, przejęłaś po prostu ten sam tip od Oleny. Ja dzisiaj chyba będę widziała, co piszecie. W końcu mi to nie będzie znikało, dlatego nagrywam pionowo, nie poziomo. Witam się z Wami serdecznie jeszcze raz. I dla tych wszystkich, którzy przyjdą na ten czat jakoś tak dziwnym trafem, trafią na ten live, to tylko tak informacyjnie powiem, że ja tutaj gadam o perfumach, kocham perfumy i wszystkie osoby, które tu są ze mną, też się interesują perfumami, także zapraszam serdecznie. No i co ja dzisiaj mam? Czym ja dzisiaj pachnę? Już dziewczyny tam od rana pisały, czym pachną, ale ja stwierdziłam, że no mamy konkurs, więc nie zdradzam. Cześć Kasiu, witam serdecznie. Jedną, drugą Kasię. Słuchajcie, ja dzisiaj pachnę Atkinsonem Shine Despite Everything. To jest dla mnie zapach bardzo mocno podobny do Guidance, ale już wiem, że na mnie. Cześć Basiu, cześć. Już wiem, że na mnie, dlatego że nie dawało mi to spokoju, że Monika kupiła próbkę i powiedziała, że dla niej nie za bardzo. Więc nie dawało mi to spokoju i popsikałam to na mojego męża. I faktycznie na moim mężu wydobywają się nuty takie odrobinę karmelowe. Jest to jakaś gurmondowość. Na mnie jest bardziej taki drzewny, właśnie jaki galowy, silnie, bardzo zbliżony do Guidance. A swoją drogą dzisiaj odlewałam Guidance, a też miałam ten zapach na sobie, więc jeszcze raz jakby naocznie to sprawdziłam. No i ten zapach jest przepiękny. To jest zapach cudowny, ma takie parametry, słuchajcie, tak genialne, że naprawdę fantastycznie się nosi. No i polecam, bo myślę, że każdy, kto będzie go miał, to będzie zadowolony, chyba że nie cierpi Akigali. To nie jest zapach dla kogoś, kto nie lubi Akigali. Akigale tu czuć zdecydowanie. No, a z czym ja dzisiaj do Was, słuchajcie, przychodzę? Ja dzisiaj chciałabym z Wami pogadać, a temat w ogóle do tego filmu, do nagrania w ogóle takiego na ten temat filmu zainspirowała mnie Monika Aroma. Słuchajcie, ona powiedziała coś takiego na naszym spotkaniu, że dla niej zapachy to kolory. Cześć Ewunia. Ja bym chciała z Wami dzisiaj tak pogadać. Wybrałam 6 kolorów i 6 zapachów. Odpowiedniki według mnie tych kolorów. No i zobaczymy, czy się zgadzacie, czy nie. I w ogóle to fajnie będzie, jak będziecie pisały. Właśnie, jest nas 30, a łapek tylko 4. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Bardzo proszę o łapki. A i komentarze też się przydają, bo to, że piszecie w czacie, to swoją drogą, a komentarz, że jestem albo cokolwiek też się przyda. Chcę, dobrze. Słuchajcie. Wybrałam 6 kolorów. 3 pierwsze kolory to są kolory podstawowe. Jak ktoś się troszkę makijażem interesuje, czy jakimś malarstwem, czy czymś takim, no to będzie wiedział, że są 3 kolory, których po zmieszaniu innych nie uzyskamy, czyli tak zwane kolory podstawowe. I jest to czerwony, żółty i niebieski. I od nich sobie zaczniemy. I bardzo bym prosiła, żebyście Wy podawały swój zapach, który z danym kolorem Wam się kojarzy. Jeden jakiś, bo ja też w kolekcji do danego koloru znalazłabym kilka, ale podam Wam tylko jeden. Zacznijmy od koloru czerwonego, bo właśnie o tym na przykład nie wiecie.
Z tym się wiąże pewna historia, a mianowicie Sylwunia, nasza kochana, perfumy z innej beczki, garbacz olejna na glace, nie wiem o co chodzi. Nasza Sylwunia zapomniała mi zrobić odlewek, mimo że ją poprosiłam. Umknęło jej to, zdarza się, no ale nadrobiła to i takie odleweczki zapachów, które chciałam powąchać, mi wysłała. No i wysłała mi jednego zapachu, który kupiłam natychmiast, jak tylko tę próbkę powąchałam, a mianowicie chodzi o Midnight Rose od Trezor Midnight Rose od Lancome, o tak powinnam powiedzieć. Dlaczego dla mnie to jest zapach czerwony, mimo że on tak naprawdę tu jest fioletowy, ale ja jak go wącham, to mam wrażenie, że wącham najczerwieńszą różę, jaką da się w ogóle wąchać. Jest to strasznie intensywny, o Porpora też bym się zgodziła, no. Baccarat Rouge też super, no. A dla mnie właśnie on jest taki, ma vibe jakby delikatnie czekoladowy, chociaż tu czekolady nie ma, ale chodzi o taką, że ta róża jest na tyle gęsta, tak bardzo czerwona, że aż przejrzała, ale ten zapach jest niesamowity, słuchajcie. W pewnym momencie troszkę jakby gdzieś gourmandowy, ale jednak bardzo silnie różany, z tym, że bardzo duży vibe ma taki wieczorowy. No i ten zapach zdecydowanie kojarzy mi się z czerwienią. Midnight Rose u mnie purpura. Okej, może też tak być. Cześć Karolinko, cześć. Będę czytać też, co wy tu piszecie. Dziś właśnie zamówiłam Trezor Midnight Rose. No widzisz, piękny zapach. Że chcesz, dobrze. Very Good Girl, też świetny pomysł. Tak, pasuje. Dobrze, a następny kolor to jest ten żółty. No i co wy proponujecie na kolor żółty? Bo ja na kolor żółty... Poczekajcie, bo tutaj nie mogę teraz. Proponuję ten. Chór Aniołów od Atelier des Ors. Dlaczego? Bo to są cytrusy. Jak wiadomo, cytrusy kojarzą nam się z kolorem żółtym. Z tym, że to nie są takie cytrusy. Czasami cytrusy wypadają zielono. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Natomiast te cytrusy wypadają dosyć słodko, rzeźko i fajnie cytrusowo, orzeźwiająco, ale z delikatną słodyczą. W ogóle jak się ułożą, to mam wrażenie, że są takie słodziutkie w punkt. No i dlatego ten zapach, gdybym Wam w ogóle jeszcze jakiś miała podać zapach, który kojarzy mi się z kolorem żółtym, no to tak nie bardzo, bo z zielonym jest łatwo, ale z kolorem żółtym, a te ideolo perfekcja. Właśnie Sylwia o Tobie mówiłam zresztą, także będziesz musiała sobie obejrzeć. No, Chór Aniołów. Erba pura żółta? To jestem w totalnym szoku. Erba pura to ja bym powiedziała, że kolor jakiś różowy może. Chór Aniołów, no. Chloe Natural Jasmine, no, też mogłoby być, ale ja nie mam tego zapachu, więc siłą rzeczy. Dobrze, kolejny kolor to jest niebieski, moje kochane. I kolor niebieski było w sumie najtrudniej. Dlatego, że tak, no kolor niebieski to się kojarzy nam z wodą, więc teoretycznie bardzo prosto, no bo można wskazać, cześć Kamilko, można wskazać jakiś zapach morski. Ja takiego stricte morskiego nie mam, bardziej jakiś tak piasek czuć niż tą wodę. Miałam takie zapachy, ale w sumie one mi się trochę pokończyły. A najnowszy Tom Ford Oud Mineral to jest właśnie totalnie morski moim zdaniem zapach, bo bardzo słony i przez tę słoność mamy taki vibe, jakbyśmy byli nad morzem, wręcz moczyli stopy w tej wodzie i dlatego niebieski. Mega Mare też idealnie, ale ja nie mam akurat Mega Mare, więc, ale tak, Mega Mare też pod kolor niebieski idealnie.
Natomiast u mnie to się nie spodoba każdemu, bo ten oud jest w takiej właśnie formie słonej, ale po prostu jak to się układa, słuchajcie, skradł mi serce ten zapach, totalnie. Dolce Gabbana miałam, no, ale już nie mam. No właśnie. Boucheron Quatre en Bleu, to tego nie znam. Blue Talisman, może być. Gośka, tak, Blue Talisman, nawet o nim nie pomyślałam, bo on jest dla mnie taki cytrusowy, drzewny i jakoś tak jako niebieski o nim nie pomyślałam. Blue Bell od Joe Malone miałam już, nie mam tego zapachu, ale okej. Dla mnie on bardziej zielony niż niebieski, jeżeli chodzi o wydźwięk. Sand Marcoccia, tylko to taki błękit nieba, może być. Lineige Amouage, Lineige Amouage mogłoby też być, mam nawet Lineige, no nie przyszło mi to do głowy, widzicie, właśnie macie świetne pomysły. Następny kolor dajemy, następny kolor, słuchajcie, to jest biały i kolor biały to i flakon biały The Marchand of Venice My Pearls. Słuchajcie, no ja po prostu nie mogę mieć innego skojarzenia, bo to jest luksusowy krem do twarzy, czy tam balsam. Może czasem występują w innych kolorach niż białych, no ale hello, raczej nie za bardzo. Więc to jest dosłownie, tak, to jest dosłownie kolor biały. Jak ja to wącham, to mam przed sobą białą koszulę, ten krem na twarzy, a wręcz taką maskę, grubą warstwę białą, jak śmierć. Biała koszula, białe spodnie, białe skarpetki. Generalnie wszystko na biało. Ten jest 100% zapach związany z kolorem białym. Bianco Latte. Tak, bo tam jest czuć mleko, a mleko kojarzy nam się z bielą. Idealnie. Nivea wąchałam, no typowy zapach kremu Nivea oczywiście. O nie, Brume de Mai? No nie, ja bym tego jako biały nie powiedziała, bo dla mnie to jest wielokolorowy zapach, bo zapach kwiatów, ale może, kurczę, fajne macie te skojarzenia. Narciso Rodriguez, biała kostka, tak, też zgadzam się 100%. White Crush Obvious, nie znam Elu tego, ja wiem, że ty z Obvious to tam trochę masz. Noa Cacharel. O, Noa chyba wąchałam, bo dziewczyny mi dały na moją prośbę i też faktycznie on jest taki. Brume de Mai, Monia też? Z bielą wam się kojarzy? Jestem w szoku w ogóle. Mauboussin, historia kobiety zmysłowej, biały, okej. Mask Essential Parfum. Blanche Bête, no tak, chociaż to takie gourmandowe, ale tak, biały, no. Ten gourmand jest taki biały. No, tam czuć też mleko, dokładnie. Trussardi Donna, Zadig Voltaire This Hair, też kiedyś to wąchałam, okej. Pure Mask Narciso, zgadzam się Sylwia, totalnie, tak. Dokładnie, chociaż ja żałuję, bo on się na mnie nie trzyma w ogóle, ale ten pierwszy psik to jest to. Amouage Honor, nie znam tego Mirelko właśnie, tego Honor, więc nie wiem, Chapelle Factory, dobra. Następny kolor, rozpisałyście się? Dużo tego jest. Następny kolor, słuchajcie, to jest czarny, no kontrast do bieli. No i cóż takiego czarnego ja mam w kolekcji? Otóż najbardziej czarno, jak się da, kojarzy mi się, słuchajcie, kawa. No i to jest najlepsza postać kawy, oczywiście, bo to jest Meo Fustiuni Little Song. Dlaczego akurat ten zapach? No bo po pierwsze, to nie jest kawa z mlekiem, po drugie, nie jest ona nawet dosłodzona. No a jak czarny, to on jest bez szarości, bez tonów szarości, czyli jakby zero-jedynkowy, nie? Tak jak biały jest zero-jedynkowy dla mnie, tak czarny też jest dla mnie zero-jedynkowy. No i to jest czysta kawa, niektórzy mówią, że bardzo męsko wypada, na mnie nie, natomiast uważam, że do koloru czarnego no ten zapach przylega jak mało który. Farab Record też się zgadzam. Też się zgadzam, że czarny, chociaż tam jest ta słodycz, którą no różnie można odebrać, ale tak, generalnie też bym powiedziała.
Roberto Cavalli czarny, o właśnie, też dobre to jest. Black Opium Extreme, no na mnie Black Opium żadne nie siedzi, ale tak, to jest taki gęścioch. Szpileczka Ledger, okej, nie znam tego flankera akurat, Good Girl. Albo biały to Room 10-15. Lovematic, tak! Kasiu, tak, Lovematic. Przecież to jest zapach no tej samochodowej. Wiecie, jak to się mówi? Mini samochodowej, no. Lady Vengeance, Jean-Paul Jean... Nie, to nie będzie Jean-Paul Gaultier. JHAG, to nie pamiętam jaka to firma. Możesz napisać. Explosive Etienne. Gdzieś nawet próbkę jeszcze chyba powinnam mieć. Muszę wrócić do starych próbek, bo już nie pamiętam tych. Pani Zemsta. Guess Seductive Noir, zgadza się. Tom Ford Noir, zgadza się. Hezegan bukiety, to nie znam tego. Juliet Hezegan, okej, to już się powtarza. No dobra, czyli mocno się zgadzacie ze sobą. Dobra. A słuchajcie, został nam ostatni kolor, zielony. I tutaj Wam powiem tak, że zmieniałam decyzję co najmniej dzisiaj 10 razy. Od rana siedziałam, opracowywałam sobie to i 10 razy przy tym kolorze zmieniłam decyzję, więc jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie, ale ja postanowiłam postawić na zapach Hasivat od Nishane, ponieważ wąchając wszystkie w korku, na początku wybrałam Imaginary Authors, Storm of a Serenade. Później stwierdziłam, że Theo Cabanel, ale później to jeszcze stwierdziłam, że New York od Nikolaj w sumie. Później stwierdziłam, że może Byredo, ale powąchałam i zdecydowałam, że jest świeży, ale może nie tak zielony jak te poprzednie. Ten jest najbardziej zielony, jeżeli mam być szczera. Tu po prostu to czuć tę zieloność, a przy tym jest jakiś taki uroczy, bo zielone zapachy różne potrafią być. Jeżeli mam powiedzieć o tym, że czuję wręcz liście, no to różnie może być. Ale ten zapach jest bardzo przyjemny i bardzo silnie zielony. Jednak jak go wącham, to mam te liście przed oczami. Jungle, ok. A kto wczoraj wygrał próbkę? Wczoraj 10 ml wygrała Olena. Jardin też to było, wybrałam, ale jednak no, przewąchałam, że tamte są zbyt delikatne jak na kolor zielony. Bolki Sublime miałam, sprzedałam, byłby myślę też tutaj, gdybym go jeszcze miała. Tak, Sublime The Different Company zdecydowanie. Burberry Hair, tak, zielony? EDT w sumie ona jest inna od EDP, bo EDP ma te nuty takie bakaratowe, ale EDT nie, jest bardziej zielona faktycznie. No to może. Green Lover, zdecydowanie. Boże, jaki to piękny zapach jest. Lolita Lempicka, świetne. Eden, wąchałam. Ciekawe od kogo, Kamilką? Zgadzam się. Aura Muglera, tak, no ale ja mam tę aurę nie zieloną, tylko tą Sensuel i ona dla mnie już taka zielona nie jest, dlatego jej nie brałam pod uwagę. W zielone to ciężko Ci iść, czyli nie lubisz zapachów zielonych, Kasio, albo nie masz zapachów zielonych, na jedno z dwóch. O, cześć Olu, my tu już dłuższą chwilkę gadamy, a Ty dopiero dołączyłaś, no widzisz? The Soft Loan też był brany pod uwagę, oczywiście, że tak. Imaginary Authors 2 brałam pod uwagę. The Soft Loan w ogóle to był pierwszy, po który sięgnęłam, ale właśnie później stwierdziłam, że on jest taki cytrusowy, taki na pół zielono-żółty. You or Someone Like You, Etat Lip d'Orange, zgadzam się też, tak, zielony, z zielonym kolorem. Kasia, nie masz chyba. No zdarza się, no co? Wonderwogel 2787, mięta do kwadratu. No chyba, nie wiem, czy ja nie dostałam tego Elu od Ciebie właśnie. Bo kojarzę taki zapach, że testowałam właśnie z tej marki. Cześć Jolu, no w końcu dołączyłaś, wczoraj Cię nie było.
Chloe Natural Rose, a te Chloe to Natural to już któryś jest. Róża z liśćmi i łodygami. No to zieleń, zdecydowanie. Donna Karen, zielone jabłuszko, może co? Jeżeli tak ci się kojarzy, no w sumie to nie musi kojarzyć się z liśćmi. Może się kojarzyć z zielonym jabłkiem i już to jest kolor zielony. No pewnie, że tak. Zara Waterfire Tea Dress, nie znam Gosiak, nie znam. Jeszcze Omnia Crystalline, świeżo skoszona trawa miało być chyba Elu. Ale dojdziemy. Truth. Tak, też zielony, zgadzam się. Cześć Joluś, cześć. Green Tea od Elizabeth Arden. A myślałam, że piszesz Green Tea i wołasz Green Tea Agnieszkę. Prakt. Tak, z tym, że Prakt moim zdaniem jest bardziej owocowy. Jest to zapach zielony, bo ja jak robiłam film o zielonych zapachach, to go ujęłam, ale on nie ma tej takiej zieloności liści, tylko jest bardziej owocowy, ale jest to zapach zielony. Eden jest zielony zdecydowanie. Perse też mi wysłałaś. Tak, Elu. Ale wydaje mi się, że 2 zapachy dostałam tego 27,87. Tak, skoszona. Arden Beauty. Nie znam tego zapachu. Nishain, ta herbatka, zapomniałam jak się nazywa. Herbatka od Nishain. Nie wiem, nie pomogę ci teraz. Może ten właśnie Hasivat, który chociaż to nie jest herbatka. To są zielone liście. Ale piękne. Ale może ktoś powiedzieć, że to herbatka? Ceruti też pasuje. No, może być. Wolong Cha. O, to jest ta chyba zielona herbatka właśnie. Danka ci tutaj podpowiedziała, Kasiu. Chcę, jakby ktoś pytał. Dobrze. Dzisiaj paczkę chyba odebrałaś w ogóle, Olu. Jeszcze z maczą były perfumy, ale zapomniałam nazwy. Tak. Poczekajcie. Ja ich nie mam, ja miałam tylko próbkę, więc, ale to jest ta firma taka, poczekajcie, no to idealnie pasuje faktycznie. Danam, Matcha się nazywa zapach, Soft Serve, Danam, no idealnie zielony, to prawda, bo pachnie totalnie, a jeszcze mam zapach taki... Gdybym miała powiedzieć o zapachu zielonym, ale właśnie bez konotacji takich liści, to bym powiedziała o Green Tea, słuchajcie, Musk Milano. No, to jest genialny zapach, Jezu, to jest zielona herbata, ale to jest tak przepiękny zapach. Jezu, jakie to jest cudo. A wiecie, że ja go nie brałam pod uwagę? Teraz mi dopiero przyszedł do głowy. Wy tak piszecie. Miller Hali z tea tonikiem, ok? Jak ja kiedyś mogłam nosić jeden zapach, to nie wiem. Ale moja historia jest taka, że ja tak naprawdę tak sobie zastanowiłam się, że chyba nigdy w życiu nie miałam tak, żeby mieć jeden zapach. Zawsze przynajmniej 2. Musiało coś być na zmianę, bo nos mi się przyzwyczaił i się zawsze wkurzałam, że ja siebie już nie czuję. I nie wiem, czy pachnę, czy nie pachnę, więc miałam na 2, żeby chociaż co drugi dzień sobie przypominać na nowo zapach, nie? Erba Fresca Guerlaina, zdecydowanie. Bardzo mi się w ogóle ten zapach spodobał, ale parametry ma tragiczne. Jadę samochodem, mam zieloną falę, myślałby kto. Memoir d'un Odor Gucci, rumiankowy. Rumianek. Uwielbiam rumianek w zapachach. I coś nawet mam z tym rumiankiem. Nie, ja naprawdę mam za dużo zapachów, to nie jest śmieszne. Amazing Green Comme des Garçons, ok. Miałaś, Martuś, podobnie do mnie, tylko ja zawsze miałam 4. A, to niepodobnie do ciebie. Mi się kolekcja zwiększała z roku na rok, bo zawsze pod choinkę prosiłam o perfumy
i prosiłam, żeby przynajmniej jedne, żeby dostać. I tak się powiększała ta kolekcja i tak co roku mi coś dochodziło i w sumie już później się cieszyłam, bo nos się tak nie przyzwyczajał. Poczekajcie, poczekajcie. Uratowałam situation. Spadliście mi. Ale przecież ja tym nie ruszam. Dlaczego to spadło? A propos Dana, mam Tokio nocą. Jakie to jest piękne i zupełnie inne. Okej. Zapomniałam napisać, że chcę, choć nie wiem co. Elu, dzisiaj jest Atkinson. Shine despite everything. Warto, bo ten zapach jest genialny, a jego parametry to w ogóle szok. Ja zawsze jeden, na starość mi odbiło. Kośka, lepiej późno niż wcale. Potasak Paradise Found to jest piękny zapach, niestety chyba wycofany. Paradise Found, nie znam. Łomatulu jak boli. Chwila grozy, tak, chwila grozy. Trzęsienie ziemi było. Chcę, dobrze. Co to trzęsienie ziemi? Słuchajcie, ja nie mogę. W dupie to mam. Będziecie mnie widzieli ciemniejszą, ale teraz przynajmniej się będzie trzymało. Nie no, po prostu porażka, no, porażka. Stojak mi się rozregulował. Muszę go dokręcić, ale teraz nie będę go dokręcać. Widzicie mnie trochę gorzej niż może było. Czekajcie, tak se położę. Lepiej mnie widzicie? O, teraz lepiej mnie widzicie. O, teraz dobrze mnie widzicie. I tak zaraz kończymy. 26 minut jest już. Cieszmy się, że internet mi nie padł i że live'a mi nie przerwało, bo ja takiego stresu dzisiaj miałam już od rana. Myślę, kurde, jak mi znowu ten internet padnie, to znowu będę musiała przerywać, a to jest niefajne, bo wszystkie te live'y się zapisują i później nie wiadomo, na którym live'ie czego szukać. Kasia, ty masz od zawsze, ale w sensie od zawsze, tak od zawsze, to przecież nikt nie ma tyle zapachów. 4 litery poobijane, no. Jest dobrze. Tak, no musi się coś dziać, bo ja muszę wam życie urozmaicać. Beze mnie przecież mielibyście smutne wieczory, a tak to jest co robić. No, z wami to jest przyjemność, nie stres, tylko z tym całymi live'ami to jest stres. Z wami to nie, absolutnie. Trzeba mieć jakąś pasję, Kamilko kochana. Dokładnie, to jest wszystko na żywo i wszystko może się zdarzyć. No to jest takie ryzyko, które podjęłam w tym roku i zobaczymy podsumowanie, czy w ogóle żałuję, że zdecydowałam się na live, czy nie. Zobaczymy na koniec tego wszystkiego. Dobrze, kochani, jest 28 minut. Kończymy powoli. Bardzo wam dziękuję. W ogóle dużo propozycji podałyście, więc świetnie. A na jutro przygotowałam wam quiz. Już dzisiaj wam powiem. I będziecie wszyscy czynnie w nim też brali udział. Mam nadzieję, że dowiemy się trochę perfumowo o sobie więcej, więc zapraszam was serdecznie i oczywiście rano się dowiecie, kogo nagrodzę. No, także zapraszam was i miłej nocki, miłego wieczoru jeszcze wam życzę. Buziaczki kochane. I oby tak licznie jutro również. Pa!